Witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie na ten event i jest mi niezmiernie miło mieć możliwość prezentować dzisiaj w języku polskim, co nie zdarza mi się często. I chciałabym od razu rozpocząć, żeby już nie przedłużać i nie zabierać czasu kolejnym prezentującym. Otóż w mojej krótkiej prezentacji postaram się pokazać, czym w moim rozumieniu są zdrowe miasta, miasta zaprojektowane z myślą o zdrowiu ludzi. Otóż tak, gwoli przypomnienia, nasze miasta powstawały głównie w odpowiedzi na rozwój przemysłu, zmiany demograficzne, sytuację geopolityczną i tak jak przedmówcy już powiedzieli, głównie ekonomiczny zwrot inwestycji. Chodziło głównie o funkcjonalność, osiedlanie dużej ilości ludzi w jednym miejscu, zmniejszanie odległości pomiędzy mieszkaniem a zakładem pracy oraz wiele innych względów logistyczno-ekonomicznych. Natomiast zdrowie ekosystemów naturalnych ani zdrowie człowieka jako części tego ekosystemu nigdy nie było priorytetem. Tak więc problemy takie jak zatłoczenie, segregacja, słaba wentylacja i warunki sanitarne stały się bardzo szybko przyczyną podwyższonej śmiertelności i przestępczości w miastach. Tutaj przykłady z XIX-wiecznego Nowego Jorku i z Anglii. Wszystkie powody śmierci wymienione tutaj są przyczyną bezpośrednią związaną z warunkami panującymi w miastach. To zmusiło zarządców do zmian i wprowadzono wtedy tak zwaną reformę sanitarną, polegającą na polepszeniu kanalizacji, oczyszczalni ścieków, lepszych systemów wentylacji między budynkami oraz wprowadzenia tak zwanych płuc miasta, czyli breathing spaces, parków miejskich. I to był pierwszy tak jakby moment, kiedy projektanci miast zaczęli interesować się zdrowiem człowieka. Dziś wygląda na to, że zmory XIX wieku powracają i to nie tylko w postaci pandemii COVID, która też jest związana z życiem w miastach. Mamy bowiem od ładnych paru już lat epidemię chorób psychicznych związaną bardzo wyraźnie z galopującą urbanizacją. W miastach bowiem jest o 38% większe ryzyko zachorowania na choroby psychiczne niż poza miastem. To jest bardzo dużo. Choroby te dotyczą wszystkich grup wiekowych, ciągną się przez lata, są bardzo trudne w leczeniu, przekształcają się jedna w drugą, co już wiemy, na przykład depresja w Alzheimera, no i tym podobne. To jest ciąg po prostu niekończący się, również choroby, depresja u matek ciężarnych przyczynia się do depresji w wieku nastoletnim ich dzieci, więc to jest takie wielopokoleniowe ciągnące się zmory. No a stygmatyzacja społeczna, która się łączy z nimi, też nie pomaga w zwalczaniu tych chorób. Natomiast w związku z tym, że wiemy już dzisiaj, że środowisko, w którym żyjemy na co dzień, ma bezpośredni wpływ na nasze zdrowie, i to nie tylko na zdrowie rozumiane przez brak choroby, ale zdrowie rozumiane jako dobrostan, pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, jest możliwość polepszania zdrowia przez modyfikację warunków życia w miastach. I jest to zdecydowanie coś, co architekci, urbaniści, architekci krajobrazu i zarządcy miast mogą i powinni robić. Pytanie tylko, jak zmieniać to środowisko, aby polepszało nasz dobrostan, a nie tylko zapobiegało pogarszaniu dalszemu. I tutaj właśnie przychodzą z pomocą naukowcy. Tym zajmuję się ja z kolegami z Neurolandscape, a także kilka innych instytutów na całym świecie. Do tej pory najbardziej obiecującym rozwiązaniem na kryzys zdrowia psychicznego w miastach jest po prostu natura, występująca pod różnymi nazwami. I z wielu badań wynika, że powinniśmy zazieleniać wszystko, ile wlezie, że tak powiem, a najlepiej wszystko pokryć liśćmi i zielenią. Natomiast okazuje się, że to też z moich badań wynika,
że nie jest tak do końca i jakość krajobrazu, tak jak w wielu innych przypadkach, aspektach życia, jakość okazuje się znacznie ważniejsza niż ilość tej zieleni. No i tutaj tym zajmujemy się w naszej fundacji. Fundacja jest zarejestrowana w Warszawie, tak w ogóle. Zajmujemy się tym, żeby sprawić, aby miasta były zdrowsze dla psychiki poprzez odpowiednie projektowanie przestrzeni związanej z zielenią. I nasz międzynarodowy team pracuje w ramach 3 programów. Pierwszy związany ze sztuczną inteligencją, drugi związany z neuronaukami i markerami fizjologicznymi podpowiedzi na różne typy środowisk. A trzeci program ma na celu pomoc tym najbardziej wymagającym środowiskom miejskim, czyli slumsom, gdzie zdrowie psychiczne jest bardzo niedocenionym problemem, właściwie niedostrzeganym przez świat nauki. I tak, okazuje się, że to, co najbardziej może się przydać dziś w Warszawie, to wiedza, którą wypracowaliśmy podczas wielu eksperymentów neuronaukowych, tak jak kilka zdjęć pokazuje. A wygląda na to, że istnieją takie cechy i elementy krajobrazów, czyli takich codziennych bodźców widokowych, na które jakby patrzymy. Są takie te elementy, które nawet bez naszej wiedzy i woli automatycznie włączają w mózgu mechanizmy korzystne dla zdrowia psychicznego. I jest tych cech około 36 skupionych w tych 7 kategoriach, a nazywamy je nazwą krajobrazów kontemplacyjnych. Gdybyśmy codziennie, nieświadomie i biernie byli wystawieni na doświadczenie takich właśnie krajobrazów w miastach i wychodzi z badań, że około 10 minut dziennie mogłoby wystarczyć, wtedy nasze zdrowie mogłoby ulegać poprawie. Badania na temat wielkości konkretnych efektów na konkretne schorzenia jeszcze trwają, ale już dzisiaj mogę powiedzieć, żeby nie czekać na wyniki tych badań i już teraz chciałabym zainspirować do tego, aby zwrócić uwagę na to, jakimi obrazami otaczamy się na co dzień i spróbować znaleźć takie obrazy, takie bodźce wokół siebie, które mogłyby przypominać te krajobrazy kontemplacyjne i regularnego ich odwiedzania. I tak naprawdę nie trzeba nic więcej robić. Żadnych konkretnych technik nie trzeba uskuteczniać. Podsumowując, czym w obliczu moich badań i mojej działalności są zdrowe miasta? Otóż są to miasta, które rozpoznały, że ich forma wpływa na zdrowie psychiczne. To jest dosyć nowa wiedza i nie wszyscy w to wierzą, ale to już nie jest na ten moment kwestia wiary. Zdrowe miasta są świadome wagi i mocy tych bodźców zmysłowych, które na co dzień wpływają na nasze zdrowie, na które na co dzień przez wiele, wiele lat wystawieni są mieszkańcy miast. W końcu zdrowe miasta wprowadzają rozwiązania prozdrowotne, umożliwiające regularny kontakt z wysokiej jakości elementami natury i na sam koniec zdrowe miasta to takie, które prowadzą stały kontakt z naukowcami i korzystają z osiągnięć naukowców. To tyle ode mnie. Dziękuję za uwagę.